witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie to film, gdzie będę zgadywać książki po pierwszych 3 zdaniach. Także jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie i czy uda mi się odgadnąć choć jakąś książkę. Wiem, że są to książki, które czytałam. I są to też książki, niektóre niedawno czytałam, niektóre czytałam już jakiś czas temu, ale na pewno są to wszystkie książki, które przeczytałam. Z tego co wiem, jest ich tu 27. Oczywiście nie wszystkie dzisiaj wylosuję, ale kubka jest potężna. No i w sumie co? Przechodzę już do losowania. Nie wiem, jak mam to zrobić, chyba sobie tutaj stąd będę losować po prostu. Mam pierwsza. Mam tu też zapisany tytuł książki i autora, ale jest to schowane. Dobra. W sobotę 22 października 1977 roku komendant Policji Uniwersyteckiej, tutaj imię i nazwisko, zarządził, by Wydział Medyczny Uniwersytetu Stanowego, i tu jest stan, znalazł się pod ścisłym nadzorem policyjnym. Kojarzy mi się to z jakąś książką z faktami autentycznymi. Fakty autentyczne. Opartą na faktach. Mało takich książek w sumie czytałam, ale nie wiem, co to może być. Uzbrojeni policjanci patrolowali kampus, poruszając się samochodami i pieszo, a uzbrojeni obserwatorzy czuwali na dachach. Może to być książka o Tedzie Bundym. Może to być książka o Jeffrey'm Dahmerze i może to być książka Człowiek o 24 twarzach. Kobiety ostrzeżono, by nie chodziły same i by wsiadając do swoich samochodów wystrzegały się mężczyzn. No to może być to i Ted Bundy i właśnie Człowiek o 24 twarzach, bo Jeffrey Dahmer nie atakował kobiet. Nie wiem, w jakich latach był Ted Bundy, ale kojarzę właśnie, że Billy Milligan był właśnie gdzieś tam w tym czasie. Więc tak, to jest Człowiek o 24 twarzach, Daniel Keyes. Dobra, jedno mi poszło, ale kompletnie nie pamiętam, żeby to się tak zaczynało. Znaczy pamiętam, że to się zaczynało takim wstępem, który objaśniał trochę tę sprawę i dopiero potem była jakby akcja. No to losuję kolejne. Powypadały, więc pochowam. A tu mam tą wylosowaną. Znowu data. 21 czerwca 1922 roku o 6:30, gdy eskortowano, tutaj tytuł, imię i nazwisko, przez bramę A. Tutaj mam zamazane Kremla. Na Plac Czerwony było pięknie i chłodno. Hrabia wyprężył pierś i nie zwalniając kroku wciągnął powietrze w płuca, jak ktoś, kto właśnie skończył pływać. Niebo miało dokładnie odcień błękitu, na którego tle kolory cerkwi Wasyla Błogosławionego prezentowały się najlepiej. To jest książka, którą lubię bardzo i którą polecam każdemu przeczytać, czyli Gentleman w Moskwie Amora Towelsa. Piękna książka i naprawdę można się wiele z niej dowiedzieć na temat Rosji, ale nie tylko, bo jest ona naprawdę świetnie stworzona fabularnie. Co kolejne? Niech będzie ta pierwsza z brzegu. A wieczór, w którym zniknął, tu imię, zaczął się jak każdy inny. Okej, nic mi nie przychodzi do głowy.
Siedziałem przy biurku, usiłując dokończyć kilka projektów, zanim pokona mnie zmęczenie, gdy nagle otworzyły się drzwi wejściowe. Matrix. Zgrzyt zardzewiałych zawiasów przypominał skrobanie paznokci o szkło. Z takim zaginięciem z czytanych książek to kojarzy mi się książka Wróć do mnie, tylko że tu jest chłopak, a tam zniknęła dziewczyna, więc to mi nie pasuje. I kolejna rzecz, kolejna książka to Geniusz gra Leopoldo Gouta i wydaje mi się, że to może być ta książka, bo tam jednemu z trójki głównych bohaterów właśnie ginie brat i przez to staje się takim geniuszem komputerowym. Tak, to jest pierwszy tom serii Geniusz gra Leopoldo Gouta. Dobrze idzie, ale myślę, że nie całkowicie będzie szło dobrze. Biorę sobie tą pierwszą. Wchodzisz do księgarni, przytrzymujesz drzwi, żeby nie trzasnęły. Coś z księgarnią. Coś z księgarnią. Sporo jest książek z księgarnią, więc czytam dalej. Uśmiechasz się, zawstydzona, że taka z ciebie grzeczna dziewczynka. Masz niepomalowane paznokcie, jesteś ubrana w beżową bluzkę z dekoltem serek. Trudno powiedzieć, czy nosisz stanik, ale sądzę, że nie. Okej. Nie wiem. Jesteś wręcz nieprzyzwoicie przyzwoita w tych swoich różowych dżinsach, w różu utkanym z pajęczyny Charlotte. Przechodzisz obok mnie, mruczysz cześć, inni przeważnie mijają mnie bez słowa. Z taką księgarnią kojarzy mi się seria Ty, Caroline Kepnes, bo nawet serial się tak zaczyna. Więc patrz. Dokładnie jest to pierwszy tom z serii Ty od Caroline Kepnes. Łatwo to trochę skojarzyć, ciężko to skojarzyć, ale łatwiej jest to skojarzyć, jak już się obejrzało tyle razy serial i przeczytało w sumie książki. Żałuję, że nie ma 4. tomu w Polsce. Liczę, że jeszcze się pojawi. Losuję kolejną książkę, niech będzie ta ze środeczka. Istnieje limit otarć, który dziewczyna jest w stanie znieść, a imię i nazwisko zdecydowanie go przekroczyła. Nie wiem. Robienie uników przed wózkami tuż przy witrynach sklepowych Macy's i pośpiech, by dotrzeć na czas do restauracji sprawiły, że koronki nie otrzymały się na swoim miejscu, a jej nowiuteńka bielizna robiła teraz bardziej zapasek niż majtki, którymi rzeczywiście była. Niemal czuła smak detergentu, w którym ją wyprała. Okej. Ja taką scenę kojarzę z książki, tylko czytałam ją dosyć dawno. Nie pamiętam tytułu. To była taka niebieska okładka z rudą dziewczyną. Tylko jak się nazywała ta książka? Zapisane w gwiazdach. Jest to książka Zapisane w gwiazdach. Właśnie kojarzę tą scenę. I ta scena chyba się z tą restauracją powtarzała kilka razy. Ale nie jestem pewna. Dobra, jeszcze może z jedną książkę, bo mamy już 5 odgadniętych. 27 na 3 to będzie 9. To może jeszcze
4 książki wylosuję. Biorę sobie taką jedną. Bo podzielę to na 3 filmy, może będę robić. Mam. Imię. Ostrożnie uchylił drzwi do swojego pokoju. W każdej chwili gotów się wycofać. Nie było to konieczne. Szum wody dochodzący z kuchni pozwalał przemknąć się niezauważenie. Był już w połowie drogi, kiedy w kuchni zapadła cisza. Kompletnie nie mam pojęcia, co to może być. Imię. Ostrożnie uchylił drzwi do swojego pokoju. W każdej chwili gotów się wycofać. Pojęcia nie mam, co to jest za książka. To będzie jakaś poważniejsza literatura. Ale nie wiem, ja się poddaję. Nie będę sterczeć do godziny, żeby ten. I to była Hanna Samson, Pułapka na motyla. Bardzo mocna książka. Ja natomiast nie pamiętałam, żeby ona się tak zaczynała, chociaż tam był tata w tej historii, może to był ojciec, ale nie jestem pewna. Spadła jedna, więc ją biorę. Dochodziło południe, a mimo czerwcowego słońca wyłaniającego się od czasu do czasu zza chmur, powietrze miało w sobie więcej schłodnącej wiosny niż z lata. Coś źle napisane. Imiona. Stali przed wysokim płotem z drewnianych sztachet. Wokoło panował nietypowy spokój. Nie mam pojęcia, co to może być. Imiona, więc więcej niż jeden bohater. Te sztachety mają mi coś powiedzieć. Nie wiem, poddaję się, żeby też nie przyciągać. Aha, Małgorzata Mikos, Wróć do mnie, czyli książka okołowojenna. Nie pamiętam, że ona się tak zaczynała, chociaż mogła się zaczynać gdzieś na wsi. Tam było coś takiego, czyli mam już 5 zgadniętych, 2 niezgadnięte. Jeszcze 2 wylosuję. Książki wypadła, więc czytam. Pod koniec zimy 17 roku mojego życia mama stwierdziła, że wpadłam w depresję. To jest łatwe. To się pojawiło gdzieś w tych challenge'ach, co widziałam. To jest Gwiazd naszych wina Johna Greena. Tak jest. To jest taki łatwy fragment, który większość osób daje. Więc jakoś tak skojarzyłam, ale dobra. To jeszcze niech będzie. To ostatnia już książka. Kiedy na horyzoncie pojawiają się przesłodzone, przyozdobione serduszkami walentynki, możemy zaobserwować 2 typy osób. Też wiem, co to jest ta książka. To jest Lynn Painter. I teraz, żeby nie pomylić, Lepiej niż wczoraj, bo jest też książka Lepiej niż w filmach. Ja co prawda nie czytałam, ale tak, bo tam był główny motyw walentynki, ja to tak dobrze zapamiętałam. Więc co? Udało mi się odgadnąć 7 książek. 2 nie kojarzyłam, więc to i tak jest dobry wynik, jak na mnie. W kolejnych częściach poznamy kolejne książki. Jako że jest ich 27, no to materiału mamy trochę, znaczy już jest mniej. No i chyba tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taki pomysł na film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam udało się odgadnąć książki, które mi się udało odgadnąć, bądź też może odgadliście książki, których ja nie odgadłam. Także czekam na Was w komentarzach i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!